Silnik, który potrafi być zupełnie zimny i nagle wejść na wysokie obroty, praca przerywana, częste wyłączanie i bardzo często pojawiający się zapach paliwa w oleju. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Art2D. Zaczynamy od mocnego wejścia, nowy samochód, pierwsza wymiana oleju i wyniki, które szczerze mówiąc wyglądają jak z dużo bardziej zużytej jednostki. Dzisiaj bierzemy na warsztat bardzo ciekawy przypadek Renault Raphael, hybryda typu plug-in, 2025, praktycznie nowe auto, przebieg 17 tysięcy km i olej, który patrząc na liczby przeszedł naprawdę ciężką próbę. I od razu bardzo ważne doprecyzowanie, żeby wszystko było jasne od samego początku, całkowity przebieg oleju to 17 tysięcy km, natomiast około 10 tysięcy km to praca samego silnika spalinowego. Reszta to jazda w trybie elektrycznym. Czyli mamy typowy scenariusz dla hybrydy plug-in, dużo krótkich odcinków, częste uruchomienie zimnego silnika i bardzo specyficzne warunki pracy oleju. I teraz najciekawsze, bo te warunki, o których mówimy, to w praktyce jeden z najtrudniejszych scenariuszy dla smarowania. Silnik, który potrafi być zupełnie zimny i nagle wejść na wysokie obroty, praca przerywana, częste wyłączanie i bardzo często pojawiający się zapach paliwa w oleju. Stąd sumaryczna liczba punktów za stresory oddziaływujące na poziom degradacji oleju silnikowego jest całkiem wysoka. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak w takich warunkach poradził sobie olej Castrol GTX 0W16 spełniający normę Renault AN2022. I powiem Wam od razu, patrząc na lepkość, podczerwień i skalę zmian chemicznych, to może być jeden z bardziej intensywnych przypadków, jakie do tej pory pojawiły się na kanale. Pytanie, z którym wkraczamy w ten eksperyment brzmi, czy 17 tysięcy km w hybrydzie to naprawdę lekki przebieg dla oleju, czy wręcz przeciwnie? Zobaczymy, co tym razem powie nam o historii tego samochodu badany olej. Włączamy kolejny bieg i jedziemy dalej. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę.
Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 36,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Różnice na poziomie 1%, zgodność wyników na bardzo wysokim poziomie. Bardzo ładnie to wygląda, lubię takie sytuacje. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 16,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 4,5 w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 205. Liczymy zmiany procentowe. Obserwujemy ponad 50% redukcję lepkości w 40 stopniach oraz spadek o blisko 40% w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wzrasta o 20% w wyniku takich zmian. Czyli jest mocna zmiana, bardzo mocna, co tu dużo skomentować. Pytanie zasadnicze: jakie skutki są dla silnika w wyniku takiej zmiany parametrów lepkościowych? Przy najbliższej okazji ta próbka również zostanie skierowana na dodatkowe badania tribologiczne, ponieważ na to zasługuje. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport, noty 6, 5, 3, 6, komentarz: proces spalania jest nietypowy względem niskiego przebiegu oleju, a stan oleju jest pogorszony. Należy pilnie sprawdzić przyczynę ze względu na możliwe zbliżające się uszkodzenie silnika. Zbyt wysoka zawartość paliwa.
Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Wyniki dla pierwszej bibuły. Kiepski wynik, szczególnie ta ciemna zewnętrzna strefa plus duża jasna aureola, prawdopodobnie od paliwa. Wyniki dla drugiej bibuły. Po dodatkach nie ma śladu. Obraz plamy na tej bibule nie wygląda dobrze, nie stanowi potwierdzenia zdrowego oleju moim zdaniem. Wyniki dla trzeciej bibuły, tu też to średnio wygląda. Ponownie zewnętrzna strefa, poszarpania plus czarna barwa, zakładam, że nie są sygnałem niczego dobrego. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Po czerwieni będzie krótki wniosek. Wyniki bardzo kiepskie, mocna degradacja widoczna niemal w każdym obszarze, sporo zanieczyszczeń, mocne utlenienie, mocna degradacja dodatków, dużo paliwa. Sumarycznie wskaźnik końcowy na bardzo niskim poziomie. I tytułem komentarza zamykającego cały eksperyment: to jeden z bardziej zaskakujących przypadków, bo mówimy o praktycznie nowym aucie, a mimo to olej po 17 tysiącach kilometrów wykazuje bardzo wyraźne oznaki degradacji, przede wszystkim przez intensywne rozrzedzenie paliwem i trudne warunki pracy typowe dla hybrydy plug-in. Mamy tu jednocześnie spadek lepkości, mocne sygnały procesów utleniania i nitrooksydacji oraz wyraźne ślady zanieczyszczeń, co pokazuje, że jazda na krótkich odcinkach i częste zimne starty potrafią być dla oleju dużo bardziej wymagające niż klasyczna eksploatacja. Ten przypadek jasno pokazuje, że przebieg w hybrydzie nie mówi całej prawdy o zużyciu oleju, a realne warunki pracy mogą bardzo szybko przesunąć go w stronę granicy swoich możliwości. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!